bierzemy odpowiedzialność za nasze zdrowie, za wiedzę o naszym ciele, za wiedzę o naszej fizjologii i dzięki temu możemy podejmować dobre wybory w życiu i osiągać pełnię dobrostanu. To są decyzje programowane od lat w jej podświadomości. Prawda musi być zgodna z wszystkimi poprzednimi prawdami. Najgorsze jest to, że po prostu osoby mają taką krótką motywację. Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku naszego podcastu Projekt Sukces TV. Dzisiejszym gościem jest bardzo szczególna osoba, którą poznałem właśnie, w sumie poznaliśmy się na grupie Karniwora, gdzie Damian bardzo intensywnie wrzuca wpisy i odpisuje i kieruje ludzi, co mnie bardzo zaciekawiło, bo mało jest ludzi w Polsce, którzy wykazują się taką wiedzą. I skontaktowałem się z Damianem i postanowiłem, że porozmawiamy o tych wszystkich postach, które publikuję na Facebooku. I co, w międzyczasie odkryłem, że Damian też się zajmuje portalem, czy nie wiem w sumie jak to nazwać, może ty później wyjaśnisz, Procognito. Czyli o tym też chciałbym porozmawiać. Ale co, może najpierw przedstawisz się naszym widzom troszeczkę. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Nazywam się Damian Sapiński i od jakiegoś czasu hobbystycznie zajmuję się sprawami związanymi ze zdrowiem, z fizjologią, z biochemią, z jakimiś takimi detalami dotyczącymi funkcjonowania człowieka. Zawodowo zajmuję się analizą danych, gdzieś troszkę jeżdżę po świecie i może to w jakiś sposób mi się przydaje do takiego analitycznego myślenia i syntezy różnych danych z różnych badań, które potrafię zamieniać w wiedzę czy w jakąś taką znajomość przyczyn rzeczy. I no, często tak się zdarza i też w moim przypadku tutaj w rodzinie nastąpiły jakieś niedomagania i choroby i trzeba było samemu troszkę poznać ten świat fizjologii człowieka, aby sobie poradzić z tym, z czym lekarze nie mogli sobie poradzić. No i potem to troszkę wciągnęło, minęło trochę lat, nazbierało się kilkanaście tysięcy oczywiście posegregowanych, skatalogowanych różnych badań, ponad 500 książek w PDF-ach, 230 książek wydrukowanych. Wow. I gdzieś to próbuję przelać na jakąś taką zjadliwą informację. Tak, dla osób, żeby w skrócie przedstawić to, że to powszechne mniemanie o zjawiskach w człowieku, o diecie, o tym jak funkcjonuje, no w większości przypadków jest fałszywe i chorobotwórcze, więc w jakiś sposób można pomóc ludziom żyć zdrowiej, czy też osiągać zdrowie zgodnie z jego definicją, bo zdrowie to nie jest tylko stan braku choroby, ale to jest stan pełni dobrostanu w zakresie fizycznym, psychicznym, mentalnym i też duchowym i oczywiście społecznym. I tak to się zaczęło i tak się toczy. Jeżeli chodzi o ideę Procognito, tak, sama nazwa pochodzi od działań prokognitywnych, czy to są rzeczy związane z dietą, z naszym pożywieniem, które poprawiają nasze zdolności intelektualne, nasze zdolności mentalne, czy to jest suplementacja, czy to są różne terapie, zabiegi, czy też to, co możemy sami sobie w domu stosować, jak na przykład medytacja, która poprawia nasze zdolności, ponieważ jest to główny element, który może zapewnić nam zdrowie, bo jeżeli nasz mózg pracuje właściwie, to odróżnia dobro od zła, odróżnia fałszywe informacje od prawdziwych i dzięki temu sami
bierzemy odpowiedzialność za nasze zdrowie, za wiedzę o naszym ciele, za wiedzę o naszej fizjologii i dzięki temu możemy wybierać, możemy podejmować dobre wybory w życiu i osiągać pełnię dobrostanu. Super ujęte. No, super ujęte. Właśnie wczoraj rozmawiałem z moją mamą i tłumaczyłem jej, rozmawialiśmy troszeczkę o praniu mózgu i tłumaczyłem jej, że większość decyzji żywieniowych i życiowych właśnie mojej mamy to nie są jej decyzje. To są decyzje programowane od lat w jej podświadomości przez właśnie różne informacje podane w mediach społecznościowych czy w telewizji. I mówię do mojej mamy, że praktycznie decyzje i opinie, one nie są twoje. Już dawno nie podejmowaliśmy swoich decyzji, chyba że oczywiście takie osoby jak ty i ja, które próbują jakoś dotrzeć do tej prawdy i jakoś ją przekazać. Także dobra, prokognito, rozumiemy troszeczkę. Ta wojna kognitywna. Dlaczego wojna? O co tu chodzi? To dość dobrze zacząłeś ten temat, bo trzeba sobie wyobrazić, trzeba zdać sobie sprawę, jak funkcjonuje człowiek, tak? Część naszego postępowania sterowane jest przez świadomość, czyli próbujemy, chcemy coś zrobić i rozważamy, czy to jest dobre, czy to jest złe, zastanawiamy się nad tym i kora przedczołowa bierze w tym udział, nasza świadomość, nasza inteligencja bierze w tym udział w podejmowaniu decyzji, w rozważeniu tej decyzji, skonfrontowaniu z jakąś wiedzą dotyczącą wcześniejszych doświadczeń i wtedy podejmujemy decyzję. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na większość rzeczy, które wykonujemy w ciągu dnia, no to nie zastanawiamy się nad tym, czy tam sięgamy po takie, czy inne pożywienie, po szklankę z wodą, czy z jakimś innym napojem. Są to rzeczy wykonywane odruchowo. I teraz statystycznie 95% naszych czynności w ciągu dnia wykonywane jest pod wpływem podświadomości. I nasza podświadomość nie rozważa, czy coś jest dobre, czy złe, po prostu to robi. I w jaki sposób jest kształtowana nasza podświadomość? Tak jak w przypadku, i to jest w przypadku człowieka, i to jest w przypadku zwierząt, jest to podążanie za stadem. Tak? Podświadomość nie rozważa, tak tylko widzi, nie wiem, jakiś cielaczek się rodzi, widzi, że stado odchodzi, no to pójdzie za tym stadem, ponieważ ta podświadomość ma zaprogramowane postępuj tak jak stado, a będziesz bezpieczny. Więc ta podświadomość próbuje o nas zadbać i chce, żebyśmy byli bezpieczni i przez co powtarza to, co jest najczęściej widoczne. Tak? Jeżeli wiele osób coś robi, to w nas się programuje, że tak należy robić. No oczywiście jest to wykorzystywane jako broń przeciwko nam samym i tak zwane komunikaty powtarzalne, repetitive content, mają wpływ na naszą podświadomość. Jeżeli coś się ukaże wielokrotnie i my tego nigdy nie rozważamy, czy to jest dobre, czy to złe, natomiast w naszym otoczeniu coś się powtórzy wielokrotnie, to w przypadku jakiejś konieczności zrobienia czegoś podobnego, wybierzemy ten kierunek, czy też zrobimy to, co nam się ukazało w naszym życiu wielokrotnie. Tak próbuję to uogólnić, ale tak to właśnie wygląda. Jeżeli wiele osób coś robiło, to my powtarzamy, jeżeli wiele zwycięstw, o ile nie zajmie się tym nasza świadomość. I jest to wykorzystywane przez neuromarketing, jest to wykorzystywane w procesie wojny kognitywnej przeciwko nam samym w ten sposób, że jeżeli w filmie ukaże się coś wielokrotnie w drugim czy trzecim planie, nasza świadomość tego nie śledzi, my śledzimy tylko głównego bohatera. I na przykład po takim filmie, gdzie tam 27 razy czy 127 razy ukazała się jakaś filiżanka kawy, to my po obejrzeniu tego filmu
no, taką ochotę napiłem mechanizmu obronnego, który by nas zabezpieczył, że możemy się przed tym zabezpieczyć, tak? Że to zjawisko w nas nie powstanie. Jedynym mechanizmem jest zdawanie sobie z tego sprawy i kiedy robimy coś nieoczekiwanego, możemy się zastanowić, pod jakim wpływem, czyim wpływem jesteśmy. To jest dość dobre nawiązanie do wojny kognitywnej, czyli programowanie przekonań. O ile pewne przekonania głębokie są związane, są kształtowane w naszym dzieciństwie. I to jest bardzo ważne, ponieważ ta wojna kognitywna przede wszystkim dotyczy dzieci, po to, żeby właśnie w nich zaprogramować te przekonania głębokie, które bardzo trudno potem zmienić, aczkolwiek jest to możliwe, jest to robione. W momencie kiedyś, kiedy te wojny wyglądały tak, jak oglądamy w filmach, tak, żeby zająć jakiś teren i zająć czyjeś dobra, trzeba było budować broń, strzelać, marnować jakieś zasoby, żeby zdobyć jakiś kraj czy jakieś dobra. Obecnie wykorzystuje się metody inżynierii społecznej opierającej się na naukach behawiorystycznych, które kształtują coś takiego, co określamy jako wojna kognitywna, i po prostu ludzi z danego rejonu, kraju można przekonać, że jeżeli nam oddadzą w formie jakichś tam podatków, danin, opłat, czy jeżeli przyłączą się do naszej grupy i zostaną w jakiś sposób dodatkowo opodatkowani, to oni wręcz będą się cieszyć, tak? Będą z tego zadowoleni i będą uznawali to za coś dobrego, zrezygnują ze swoich wolności, zrezygnują ze swoich dóbr, nie wiem, w przyszłości z samochodów, z możliwości poruszania się, bo stwierdzą, że to jest niedobre, złe dla świata i oni mogą sobie rowerkami pojeździć i to im wystarczy, bo to jest lepsze. I w ten sposób można tym ludziom zabrać wszystko, a oni będą jeszcze z tego się cieszyć, będą zadowoleni. No i do tego tak generalnie sprowadza się ta wojna kognitywna. Opisuje intensywne programowanie przekonań określane jako pranie mózgów. I teraz to jest takie określenie, które często jest wykorzystywane jako określenie pejoratywne, natomiast jest definicja tego, jest to zdefiniowane, jest to określenie precyzyjne i pranie mózgów jest to skala intensywności programowania przekonań podstawowych. Pranie mózgów jako taki termin zostało to ukształtowane już tam 50-60 lat temu, kiedy badacze zjawisk, które nastąpiły podczas wojny koreańskiej, kiedy amerykańscy piloci złapani przez żołnierzy Korei Północnej po 2 czy 3 latach stawali się komunistami i wręcz potrafili walczyć, tak? Potrafili walczyć ze swoimi rodakami, ponieważ tak zmieniono w nich przekonania. To jest ekstremum, dlatego to określamy pranie mózgów, że w krótkim czasie tak bardzo zmieniono te podstawowe przekonania. Mamy szereg historii, jest opisanych na przykład porwanie córki takiej bogatej rodziny, to też kilkadziesiąt lat temu miało miejsce przez sektę, która intensywnie zmieniając przekonania podstawowe tej nastolatki, spowodowała, że ona stała się morderczynią i miała możliwość powrotu do rodziny, a nigdy tego nie zrobiła. Szereg takich sytuacji ekstremalnych opisanych jest w literaturze i w książkach. Spróbuję gdzieś nadmienić, bo w tej chwili nie pamiętam tytułu. Natomiast my dookoła siebie oglądamy te procesy, które są mniej intensywne, a dotyczą, to się ładnie teraz tak nazywa, neuromarketing,
nauki behawiorystyczne, czy też inżynieria społeczna, w jaki sposób jakieś masy przekonać do tego, żeby coś nam oddały, czy swoją pracę, czy swoje bogactwo i były jeszcze z tego zadowolone. Mhm. Tak pokrótce można opisać wojnę kognitywną. Bardzo szczegółowo, bardzo mi się podobało, aż mam gęsią skórkę. Cieszę się, że mogę porozmawiać ze sobą o tych samych poglądach, bo przeważnie teraz już coraz więcej w sumie, nazwę to, oczu jest otwartych, zwłaszcza po tej po tym dwuletnim zamykaniu nas w domach. Dużo osób zaczęło myśleć podobnie. Także bardzo miło, że mogę porozmawiać z osobą, która też ma inne troszeczkę spojrzenie, bardziej prawdziwe na to, co wokół nas się dzieje. A nie wiem, czy wiedziałeś, że było kilka przykładów właśnie, że Amerykanie, jak zostali porwani do jakichś obozów islamskich, to po iluś tam miesiącach czy latach stawali się zamachowcami i były przypadki, że po prostu prowadziły propagandy takie przeciwko innym Amerykanom, nie? Także to jest naprawdę realistyczne, to takie tak zwane pranie mózgu. I wspomnę, że nawiążę do wojny kognitywnej, bo ja od lat już powtarzam, że trzecia wojna światowa się dawno rozpoczęła i ludzie mają mnie za kompletnego świra, a to już teraz się dzieje, to jest wokół nas. Jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, wszyscy się bali, uciekali z kraju, czy tam cokolwiek było, ludzie się bali, co chwila trzecia wojna światowa, co chwila trzecia wojna światowa. Ja każdemu tłumaczę, nie macie czym się martwić, bo ona już się dawno rozpoczęła, już dawno w tym żyjecie. I właśnie ta trzecia wojna światowa dotyczy naszego umysłu, czyli kreowania naszych myśli, zachowań w taki sposób, właśnie, że tak jak wspomniałeś, my myślimy, że robimy coś dobrego, coś dla nas. I w taki sposób to działa, żeby wmówić komuś, że robi coś dobrego dla siebie i dla innych, nie? Tak, bardzo dobrze powiedziałeś, że ma się to przełożyć na działania. To jest wojna, która zmienia nasze przekonania, natomiast chodzi o to, jakie podejmiemy działania. Tak? Czyli to jest wojna o nasze umysły, natomiast mająca przekładać się na nasze działania, czyli zupełnie zmieniająca stan fizyczny. Ona nie jest tam gdzieś tylko w umyśle, tylko zamienia się na działania w całym otoczeniu. Także jak najbardziej tutaj się zgadzamy, widzimy, możemy się rozejrzeć, możemy obserwować. Tu są takie piękne cytaty, nie powiem nazwiska, bo się pomylę, ale gdzieś jak będzie wyglądała kolejna wojna i kiedy się rozejrzysz i zobaczysz, że twoje źródła żywienia, twoja armia uległy rozkładowi, to wiedz, że jesteś podczas tej wojny ostatecznej i ją przegrywasz. Tak, i teraz też możemy sobie podróżować po wsiach i zobaczyć, czy gdzieś zobaczymy jakieś pastwiska, jakieś krówki, jakieś kurki, tak? To wszystko znika, to wszystko jest przejmowane, to wszystko jedzenie jest zamieniane w paszę, a pasza, która kontroluje umysł, kastruje intelektualnie, powoduje, że ci ludzie stają się łatwiejsi do programowania, dużo łatwiejsi. To jest pierwszy element, to jest biochemiczna kastracja intelektualna człowieka i wtedy się bardzo łatwo programuje, wtedy dużo łatwiej jest dotrzeć zmienić te podstawowe przekonania. Bo tak jak wspomniałeś, że bardzo łatwo i bezpiecznie jest naśladować masę. Ja zawsze, jak robię szkolenia dla rodziców i zadają mi pytania, przykładowo mają problemy behawioralne z dziećmi. I ja zadaję pytania, jak wy się zachowujecie i jakiego zachowania oczekujecie od swoich dzieci. Czyli oni oczekują zachowania danego takiego i takiego przykładowo, nie? A mówię, jak wy się zachowujecie? No, my robimy co innego. No i większość rodziców w dzisiejszych czasach nie rozumie, że dzieci naśladują. Nie słuchają, tylko naśladują. Będą zawsze robiły to, co widzą wokół siebie, to, co wy robicie. I wtedy przykładowo mówię, jeżeli dajmy na to dziecko je dużo cukru, prawda? I przychodzi do mnie ojciec i mówi, że no, dziecko zaczęło mieć depresję, dziecko zaczęło się źle czuć,
różne symptomy, wiadomo, że cukier jest szkodliwy, różne choroby i tak dalej, boi się wyjść z domu, napady paniki. No mówię, dobrze, no to wyeliminujemy to najpierw, no ale jest ciężko, mówię do ojca, ty wyeliminowałeś ten cukier? No nie, ja nie. No to jakim sposobem chcesz, żeby twoje dziecko wyeliminowało ten cukier? Musi być przykładem. A że niestety my w naszym społeczeństwie mamy złe przykłady zachowania, no to my takie, nie inne decyzje podejmujemy, nie? Także mózg dziecka jest kształtowany praktycznie najbardziej przez pierwsze 7 lat przez rodziców, a później otoczenie kształtuje. Ja zawsze tłumaczę też, że nikt się nie rodzi z daną religią, nikt się nie robi z nienawiścią do jakiegoś innego kraju. My też się, nie wiem, ja się nie urodziłem przykładowo z nienawiścią do Rosjan i tak dalej, ale cały czas we mnie to jest teraz wgrane przez ostatni rok, żebym nienawidził Rosjan i wcale tak do tego nie podchodzę. Nie uważam, żeby oni cokolwiek z tym mieli wspólnego, ale co się dzieje? Ale no to jest tylko moje zdanie, ale naprawdę trzeba uważać na to i patrzeć na to, co inni robią, bo nie zawsze to, co inni robią, jest właściwe dla ciebie i trzeba właśnie świadomie tą decyzję podjąć i między innymi dlatego stworzyłem projekt Sukces, żeby przekazać ludziom informacje, żeby podjęli świadome decyzje, bo te decyzje nie są świadome. Ja dam kolejny przykład, których jest naprawdę mnóstwo i tu możemy o tych przykładach z życia rozmawiać kolejne 3 godziny. Jechałem we windzie z sąsiadką i rozmawialiśmy, ona pracuje w restauracji. No i rozmawialiśmy o jedzeniu i tak dalej, zaprosiła mnie do siebie, mówi, że wegańska restauracja. Ja mówię, no nie za bardzo dla mnie, bo ja, nie, że mi to przeszkadza, ale ja głównie mięso jem, nie? Ona mówi, no ja się staram nie jeść mięsa teraz, bo chcę przyczynić się do ratowania planety. I to jest właśnie o tym, co my mówiliśmy, jak wgrane podświadomie jest to, że dana osoba, która na pewno jest przekochana i przemiła, myśli, że działa dobrze dla naszej planety, dla naszego następnego pokolenia, szkodząc sobie w danym momencie i szkodząc następnemu pokoleniu. Bo jeżeli nie, to już jeszcze porozmawiamy właśnie o diecie zaraz, jeżeli nie będziemy uwzględniali tych podstawowych składników żywieniowych, których potrzebuje człowiek do prawidłowego funkcjonowania, no to niestety ani ta osoba nie będzie dobrze funkcjonowała w zdrowiu i w szczęściu, ani następne pokolenie, bo te dzieci, które się urodzą z tych rodziców teraz diet wegańskich i tak dalej, będą kompletnie upośledzone. No i o to chodzi. I tak jak wspomnieliśmy, o wiele łatwiejsze do zaprogramowania i do kontroli. Tak, poruszyłeś 2 bardzo ważne tematy. Po pierwsze jest, żeby zdać sobie sprawę, tak, z własnej ułomności jako konstrukcji człowieka. Mówiliśmy o podświadomości, mówiliśmy o tych komunikatach powtarzalnych i musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy kształtowani przez środowisko. Jeżeli moje dziecko w wieku tam 1 roku zostanie przetransportowane gdzieś tam do Indian, północy czy południa i będzie sobie żyło tam 10 lat i po 10 latach do mnie wróci, to na ile będzie mną? Kolor oczu, może jakaś karnacja i to wszystko. Tylko wygląd, no. Tak. Stanie się całkowicie otoczeniem, w którym dorastało. I to szczególnie w tym wieku, kiedy tam 0,3 się kształtuje układ nerwowy i gdzie naprawdę oglądanie bajek rysunkowych potrafi zaburzyć rozwój tego układu nerwowego. Potem, kiedy kształtuje się ta osobowość, podstawowe wzorce postępowania, my jesteśmy kształtowani przez otoczenie. I teraz no, cały projekt Procognito, który z idei jakiejś takiej wstępnej prokognitywnej zamienił się w stowarzyszenie, które ma na celu zmianę świadomości i zmianę zdrowia ludzi, podniesienie poziomu ich zdolności inteligencji i poznawczych po to, żeby wychować następne pokolenie, które będzie dysponowało większym mózgiem, które będzie dysponowało większymi zdolnościami do uczenia się i tamto pokolenie z większą świadomością, z większą inteligencją, kolejne pokolenie wychować z jeszcze większym poziomem inteligencji, z jeszcze większą świadomością. I takie pokolenie naszych wnuków, gdy to będzie się
rozprzestrzeniać zgodnie z jakimiś zasadami rozmnażania i wychowania, już będzie miało potencjał do zmiany całego świata. Tylko trzeba postępować zgodnie z naukami podstawowymi, zgodnie z prawami przyrody, zgodnie z tym, z naszą fizjologią, z naszą biochemią i posługiwać się przede wszystkim algorytmem prawdy, wiedzy i mądrości. Tak? To my jesteśmy weryfikatorami tego, czy coś jest prawdziwe. Ponieważ najgorsze, co może być, to jest wiara w to, co usłyszymy, czy to, co przeczytamy, i przyjmowanie tego za fakt. Za prawdę, tak. Za prawdę. I teraz szybciutko musimy zdefiniować te dwie rzeczy. Prawda to jest zgodność tego, co wiemy o danej rzeczy, z tą rzeczą. Prawda musi być zgodna z wszystkimi poprzednimi prawdami. Więc jeżeli coś nowego poznajemy, to musi się to zgadzać, musi być to logiczne z wszystkim, co do tej pory uznaliśmy za prawdę. Więc możemy rozważać to, co się dzieje, z czym nie mamy do czynienia, ale musi być to zgodne z tym, co sami dookoła siebie doświadczamy. Inaczej jest to wiara, a wiary w nauce być nie powinno. Dlatego potem musimy pamiętać, że wiedza to jest znajomość rzeczy. Jeżeli poznamy łyżeczkę, poznamy materiał tej łyżeczki i kształt, to tej łyżeczki już nie widzimy, ale mamy o niej wiedzę. Jeżeli poznamy więcej, czyli dlaczego powstała ta łyżeczka, tak ekstremalnie upraszczam, to mamy już mądrość, ponieważ mamy znajomość przyczyn rzeczy, dlaczego ona powstała. Posługując się tymi definicjami, możemy poruszać się w różnych bibliotekach naukowych i posługiwać się różnymi badaniami, czytając je i widząc, że tu są wnioski fałszywe, tu są dane prawdziwe, tu są dane wybiórcze i bez problemu dla nas jest czytanie książki naukowej z przypisami naukowymi, w której jest 5% prawdy. I to my rozpatrujemy, nie musimy w nic wierzyć, ponieważ my weryfikujemy, czy to jest prawdziwe, czy nie. I w ten sposób postępując, przekazując ten algorytm postępowania kolejnym pokoleniom, no, można zmienić całkowicie to nasze otoczenie i nasz świat. I teraz co? Byśmy przeszli poruszyłeś też tematy żywieniowe, które są takim największym elementem dotyczącym propagandy, która ma na nas wpływ. Wielkość naszego mózgu uzależniona jest od kilku różnych, od warunków środowiskowych. Tak? I od stymulacji. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na dane historyczne, dane archeologiczne, dane antropologiczne, też według których naukowcy oceniają, stopień intelektualny, poziom intelektualny, porównują poziom intelektualny naszych praprzodków, to nie powinno być problemem wyobrażenie sobie, jak żywił się człowiek w momencie, przez te 2 miliony lat naszej ewolucji, kiedy 98% terenów czy lądów było pokryte lasami. Jeżeli sobie pójdziemy do lasu, tylko prawdziwego lasu dzikiego, których jest niewiele, bo wszędzie są lasy gospodarcze, gdzie widzimy jagodzianki, połacie jagodzianek, widzimy tam przez 3-4 tygodnie w roku, to pójdziemy do dzikiego lasu, to zobaczymy, że on wygląda zupełnie inaczej. Tak? I nie mógł żaden człowiek przetrwać wtedy w lesie, w dzikim lesie, gdzie musiał się poruszać, na jakimkolwiek żywieniu związanym z roślinami. Musiał przyjąć te 3500-4500 kalorii dziennie w formie
dość skondensowanej, ponieważ nasz żołądek ma pojemność 1,5 litra, a nie jak u barana 10 litrów, mimo że baran waży tam, nie wiem, 40 kilo, połowę z tego co my, a ma 8 razy większy żołądek, czyli nie możemy przyjąć dużej ilości pokarmu, a musimy mieć bardzo dużo kalorii. I teraz jaki jest związek z mózgiem? Mózg w przypadku człowieka to jest 2,3% masy ciała. Natomiast zużycie energii stoi na poziomie 23-25% energii całego ciała zużywa mózg, więc jest organem bardzo, bardzo energochłonnym. Tak, i wymaga zasilania organizmu w dużą ilość kalorii. Pamiętamy, mały żołądek, duża ilość kalorii, więc oczywiście człowiek szukał jak najbardziej kalorycznych posiłków, czyli kwasów tłuszczowych jak najbardziej nasyconych, 9 kalorii z grama do 11 kalorii z grama, gdzie jest jak największa zawartość wodoru, która potem jest potrzebna przy produkcji ATP. Więc ten człowiek w drodze ewolucji przez te 2 miliony lat nie żywił się niczym innym, tylko mięsem, ponieważ nie miał innej możliwości. No i wtedy ukształtowała się też kwasowość naszego żołądka, która u zdrowego człowieka wynosi pH 1 do pH 1,5 i to jest poziom sępa, hieny, czyli padlinożerców, bo mięsożercy mają pH 2, czyli mamy u zdrowego człowieka bardzo dużą kwasowość soków żołądkowych i to powoduje, że zdrowy człowiek może naprawdę zjeść i pasożyty, i robaki, i kości drobne i to wszystko zostanie strawione. Mamy taką zdolność. Natomiast musimy pamiętać też o jednej rzeczy przy tej naszej konstrukcji. Komórka roślinna od komórki zwierzęcej różni się tym, że oprócz błony komórkowej posiada ścianę komórkową. Ta ściana komórkowa zbudowana jest z celulozy. Do strawienia, do przedostania się przez tą ścianę komórkową, żeby z tej komórki wyciągnąć jej zawartość, potrzebne są enzymy zwane celulazami. Jest to grupa enzymów, która jest produkowana przez bakterie. Człowiek nie produkuje tych enzymów i nie ma zdolności do strawienia ściany komórkowej komórki roślinnej. Nie ma zdolności do trawienia roślin jako takich. Dlatego, sekundeczkę. Dlatego człowiek, aby wchłonąć coś, jeżeli spożywa rośliny, musi je obrabiać cieplnie, żeby naruszyć tą ścianę komórkową. I tutaj są takie piękne badania na pacjentach z ileostomią, gdzie jest tam, wiadomo, wyprowadzone odchody z powodu choroby jelita. Podano im marchewkę jakąś tam pokrojoną surową oraz podano marchewkę gotowaną. Podczas gotowania utlenieniu ulega tam około 80% tego beta-karotenu, ale i tak z tej marchewki gotowanej wchłaniamy więcej tego beta-karotenu, chociaż on jest do niczego nam niepotrzebny, dokładnie, niż z tej marchewki surowej. Właśnie z tego powodu, że nie mamy zdolności do trawienia ściany komórkowej roślin. Radzimy sobie, tak? Przez lata ludzie, kiedy były okresy biedy, kiedy wytępiono połacie lasów, które dawały możliwość żywienia się zwierzyną, ludzie zaczęli kisić, tak, obrabiać cieplnie, tak, stąd się wzięła nazwa warzywa, od ważenia, od gotowania, czyli zjadalny, jadalny dopiero po uważeniu, czyli dopiero po ugotowaniu można to jeść i stąd to nazewnictwo. No i tutaj, mając takie podstawowe informacje, rozumiejąc, że nie wydzielamy, każdy może sobie zajrzeć do encyklopedii, wbić sobie nazwę celulazy i zobaczyć, że człowiek nie wydziela celulaz. I nie trzeba
tu czytać wielu książek, magazynów, jakichś badań, które jedne świadczą o tym, drugie świadczą o tym, tylko no, sama jakaś taka podstawowa konstrukcja człowieka już nam tłumaczy, do czego jest przystosowany, do jakiej żywności jest przystosowany. I co potrzebujemy. Tak jest. I co potrzebuje nasz mózg? Nasz mózg, żeby ulegać wzrostowi, i takie eksperymenty na ssakach były, w momencie, kiedy był żywiony dietą wysokokaloryczną, bez udziału albo z minimalnym udziałem roślin, to per pokolenie w stosunku do grupy porównawczej ten mózg rósł o 8% większy i szybkość uczenia wzrastała o 40%. I teraz możemy sobie to porównać z danymi historycznymi, gdzie bardzo często czytamy, bo to są bardzo fajne rzeczy, jeżeli ktoś rozumie te podstawy fizjologii i biochemii, to zupełnie inaczej czyta się różne książki historyczne. Jeżeli słuchamy i patrzymy i mówimy i czytamy, że do Rady Starszych przyjmowano ludzi dopiero po 69 roku życia. I jeżeli sobie popatrzymy, że jeżeli człowiek będzie żywiony naturalnie, czyli zwierzęco od zwierzęco, bez udziału fitotoksyn roślinnych. Czyli naturalną ludzką dietą, powiedzmy. Tak jest. Taką, do której jest przeznaczony, do której jest zbudowany, to jego mózg będzie zwiększał swoją masę do 70 roku życia. Jeżeli przeczytamy sobie jakiekolwiek takie przeciętne badania na ludziach, bo bardzo często czytamy badania i są tam wnioski, ale wszystkie dotyczą ludzi nieprawidłowo odżywiających się, a mówią, że u człowieka tak jest. Tylko tam trzeba by dodać nieprawidłowo odżywiającego się. Tak jest. I u człowieka nieprawidłowo odżywiającego się, czyli tak jak 99% ludzi dookoła nas, masa mózgu wzrasta do 25 roku życia, a potem się kurczy. I ta nierównomierność rozwoju organów, ponieważ widzimy, że nawet u człowieka nieprawidłowo odżywiającego się powstaje bardzo szybko przestrzeń na rdzeń kręgowy, a ten rdzeń kręgowy rośnie do 50 roku życia. To widzimy, że cały rozwój takiego człowieka, który je wszystko, co do korytka wpadnie, no jest rozwojem zaburzonym, ale jest powszechnym, ponieważ widzimy go dookoła. I teraz już kończąc ten temat kaloryczności i naturalnego, zgodnego z fizjologią człowieka żywienia. I z naszymi genami. Tak, to widzimy, że jeżeli chodzi o dane archeologiczne, to widzimy, że tam przodek człowieka miał tam 400, masę mózgu 400 gram i ona wzrosła do 2 kg. Objętość mózgu człowieka z kromanią wynosiła 2000 centymetrów i antropologowie pod tym, co wykonywali wtedy ludzie, określają minimalne IQ porównywalne do naszego poziomu jako 120, minimalne. Tak? Czyli ci ludzie dysponowali, czy teraz jak się tam zrobi wycieczkę do jakichś, jak National Geographic, do plemion mongolskich, tak, że plemion stepowych, znajdują tam dziewczynkę 15 lat i ona ma IQ 168, a jej siostra w wieku 17 lat, ona ma IQ 198. Tak, to jest naturalny, przyrodzony poziom intelektualny człowieka, a wszystko poniżej jest jakąś formą upośledzenia. Upośledzenia, tak. Tak. IQ 100 jest formą upośledzenia, czy nawet 120. Dla nas naturalnym poziomem inteligencji powinien być poziom 200-250, a może nawet wyższy. Natomiast stworzyliśmy wokół siebie, czy też nie my, ale poddaliśmy się takim warunkom środowiskowym, które powodują, że nasz poziom intelektualny, poznawczy jest o wiele, wiele mniejszy. Jeżeli chodzi o porównanie badania też na człowiekokształtnych,
widzimy, że masa mózgu rośnie przy stałej podaży nadmiaru kalorycznego. Tak, tylko takiego, który potrafi zasilić mózg. Mózg jest w 60% zbudowany z tłuszczu, reszta to struktura białkowa. W całym organizmie człowieka nie ma żadnej struktury węglowodanowej. One służą tylko do tworzenia glikoprotein i glikolipidów i są wytwarzane przez glukoneogenezę, czyli sam człowiek wytwarza, kiedy potrzebuje. I teraz te wykresy u człekokształtnych pokazują, że zmiana pokoleniowa, tak, przez ileś pokoleń, jeżeli tam jakaś forma człekokształtnych spożywała 3500 kalorii i zmieniła swoją dietę na 4500 kalorii, czyli dodała 1000 kalorii, to pokoleniowo, tam w jakimś okresie czasu, ilość neuronów mózgu wzrosła o 1 potęgę. O 1 potęgę. Teraz masa mózgu, korelacja masy mózgu w stosunku do inteligencji, bo oczywiście tam jest ilość synaps, czyli stymulacja środowiska. Bez stymulacji możemy mieć masę mózgu też dowolną i nic tam specjalnego nie osiągniemy. Oczywiście, tylko ta korelacja taka określona naukowo jest 0,3-0,4. Czyli na wzrost masy mózgu o tam 1 gram, no to proporcjonalnie 0,3-0,4 tej proporcji następuje wzrost poziomu intelektualnego, zdolności intelektualnych. Więc jakby widzimy, kiedy to się rozwijało u człowieka i osiągnął on swoje maksimum zdolności, kiedy miał objętość czaszki wynoszącą 2 litry, no i potem wprowadził do swojej diety substancje roślinne. I od czasu wprowadzenia substancji roślinnych do swojej diety masa mózgu człowieka spadła o 1/3, a wraz z nią wiele zdolności z tym związanych. To nie jest tylko tak, że to jest wpływ na nasz poziom intelektualny, zdolność do zapamiętywania i wiele innych rzeczy, ale same pomiary czasu reakcji przez ostatnie 100 lat pokazują, że średni czas reakcji, który był tam na Uniwersytecie Belgijskim ponad 100 lat temu, 110 lat temu mierzony, wynosił 194 milisekundy i bardzo dokładnie opisany ten eksperyment, że da się go replikować. Teraz to wynosi 275 milisekund. Czyli wraz ze spadkiem masy mózgu, wraz ze spadkiem ilorazu inteligencji koreluje, ponieważ są to zmiany neuronalne, czyli stajemy się też ruchowo bardziej upośledzeni, tak? Mamy mniejsze zdolności. Więc dla nas pewne opisy historyczne, że tam jakichś rycerzy czy wojowników sprzed setek czy tysięcy lat brzmią jak bajki, ale oni w rzeczywistości mieli dużo większe możliwości psychomotoryczne, intelektualne niż my mamy. No i teraz posiadając taką świadomość, mamy prokognito i próbujemy odwrócić ten proces, bo jest to możliwe. I dać ludziom wybór. Tak, dać ludziom narzędzie i jeżeli ktoś z niego skorzysta, może odwrócić te procesy u siebie, może się rozwinąć, może... Ja lubię takie dni, kiedy mówię do siebie, mówię, kurczę, ale się dobrze czuję. Tak? Tak, że to jest dopiero zdrowie, że nie, że mnie coś nie boli, że mnie nic nie trapi, tylko mówię, kurczę, ale dobrze się czuję. A wtedy następny dzień mówię, o nie, dzisiaj jest jeszcze lepiej, tak? Kiedy to się skończy? Jasne. Gdzie jest ten poziom? Więc podając jakąś taką informację i opierając się na zrozumieniu, tak? Żeby ci ludzie nie wierzyli, fajnie mówi, to no, tak przez tydzień mu uwierzę, tak? Tylko kiedy przychodzi zrozumienie, kiedy to się wytłumaczy w odpowiednio prosty sposób, to wtedy w taki
dobry sposób, tak? W ten pozytywny sposób zakorzeni się to w przekonaniach, które już będą nieodwracalne. I wtedy ten rodzic, kiedy doświadczy na samym sobie coś takiego, no to dziecko będzie go naśladowało. I to jest takie ziarenko, które gdzieś wykiełkuje. Dokładnie jest tak. Wspomniałem wcześniej, że czasami rodzice zgłaszają się do mnie na jakieś konsultacje czy treningi i przeważnie po 3 miesiącach albo przysyłają swoje żony, albo przysyłają swoje dzieci, czego w ogóle nie chcieli robić, to było tylko dla nich, ale osoba jak wdroży te nowe nawyki, jak zacznie myśleć, jak zacznie się lepiej czuć, jak zacznie lepiej podejmować decyzje, jak zacznie lepiej funkcjonować, bo się zmienia każdy aspekt życia, jeżeli zaczniemy funkcjonować tak, jak każdy z nas powinien funkcjonować i się odżywiać, to momentalnie przekazuje te informacje dalej, bo jest taka ekscytacja, że po prostu te osoby, tak jak my to robimy w sumie praktycznie teraz, trzeba to dalej przekazać. Te informacje, że my się dobrze czujemy i wy się nie musicie tak źle czuć. I jest na to sposób bardzo prosty, trudny do wykonania, no bo trudno zmienić swoje poglądy, nawyki po iluś tam latach, zwłaszcza jak ktoś mówi kompletnie co innego, co do tej pory słyszeliśmy przez całe życie, ale jak ktoś spróbuje i zobaczy, jak można się dobrze czuć, to praktycznie żadna osoba, a robię to przez 18 lat już, te różne informacje przekazuję, żadna osoba, jak już doszła do tego momentu, w którym czuje, że nigdy w życiu się tak dobrze nie czuła, tak jak ty o tym wspomniałeś, żadna osoba już nie wraca. Najgorsze jest to, że po prostu osoby mają taką krótką motywację, czyli spróbują, jest ciężko i jednak to nie jest dla mnie. I jednak do tego szczęścia większość osób potrzebuje używek. I dużo ludzi mi zadaje pytanie, z czego ty bierzesz szczęście w życiu, skoro ty jest praktycznie samo mięso? A ja mówię, ze wszystkiego innego. Czyli ja uwielbiam jeść mięso, mi to też sprawia szczęście, jak sobie usmażę jakiegoś dobrego steka, który czeka na mnie już gotowy do smażenia za chwilę, jak skończymy. Ale mówię, ja czerpię przyjemność ze spacerów z psem, czerpię przyjemność z rozmową z innymi ludźmi, z przekazywaniem informacji, z trenowaniem osób. Z tego wszystkiego, do czego nie potrzeba używek. Z tego wszystkiego czerpię przyjemność. No i dużo osób nie potrafi tego zrozumieć, ponieważ bez używek dla większości z nas niestety nie ma szczęścia, dlatego ludzie palą, piją. Ja też to rozumiem, bo ja też z używkami walczę o mnóstwo lat, od kiedy się dowiedziałem, że mogę funkcjonować inaczej. No ale tak to wygląda, tak jak mówisz, każdy dzień może być idealny, tylko musimy zacząć dbać o nasze ciało i umysł. No, sama idea używek jest dość ciekawa, bo jakby dlaczego potrzebujemy zmiany rzeczywistości? Na ile ona nam się nie podoba, że potrzebujemy odrealnienia? To jest ciekawe. Dlaczego nie zmienić tej rzeczywistości, żeby nas satysfakcjonowała, zamiast ją zamazywać, tak? Zamiast od niej uciekać? Tak? Dużo lepiej jest przejąć kontrolę nad swoim życiem, decydować, żeby ono wyglądało tak, a nie inaczej i wtedy czerpać z tego radość, zamiast uciekać od tego życia, uciekać od tej rzeczywistości. I tu jest bardzo ciekawe ta propaganda, bardzo głęboka propaganda, szczególnie w filmach, tak, i programowanie ludzi do spożywania różnych używek, ponieważ są oni wtedy bardzo łatwi do kontroli. Tak. Można omawiać idealnego niewolnika, idealnego lokaja, jakiego będę miał, jakiego mógłbym mieć, tak, to jemu wieczorem bym dał lapkę wina, a rano kawę. To będzie idealny lokaj, idealny sługa. Tak? Bo te dwie substancje z niego stworzą idealnego lokaja. I dwie substancje, które będą używkami. I teraz, ale to jest umiarkowane spożycie. Umiarkowane spożycie alkoholu powoduje umiarkowane życie, umiarkowany sukces, umiarkowane zadowolenie. Wszystko będzie umiarkowane przy tym umiarkowanym spożyciu, ponieważ ono będzie
gdzieś zatrzymywało nasze postępowanie, gdzieś ograniczało nasze postępowanie, gdzieś mieliśmy jakieś plany i się otumaniliśmy jedną czy drugą używką i zapomnieliśmy o nich, czy straciliśmy motywację do realizacji. To są idealne substancje do tworzenia niewolniczych mas. I mało tego, to są substancje, które zwiększają skuteczność programowania przekonań. Tutaj ja, pracując w sporcie, dużo pracuję z tym widzeniem tunelowym, czyli podczas stresu, że nam się tam szerokość widzenia zawęża i świadomie widzimy jakąś taką węższą ścieżkę, ponieważ koncentrujemy się na jakimś ataku lwa, jak to kiedyś było, czy teraz na jakimś niebezpieczeństwie. Natomiast podświadomość cały czas odbiera to widzenie szerokie, peryferyjne, tak? Widzenie peryferyjne i ona rejestruje. I cokolwiek się tam pojawi, to jest to rejestrowane i jest zapisywane. My nie mamy świadomości tego, że to zostało zapisane, ale to tam jest. I teraz jeżeli wywołamy w organizmie stres w jakiś sposób typu wiadomości, tak? Stres, wojna, wirus, pandemia i tego typu rzeczy, to nasze widzenie się zawęża, ponieważ szuka tego elementu niebezpieczeństwa, którego mamy uniknąć. Tak? Jak byliśmy mali, jechaliśmy na rowerku, była dziura, patrzyliśmy się w tą dziurę i wjeżdżaliśmy w tą dziurę, ponieważ koncentrowaliśmy się na tym niebezpieczeństwie. Natomiast w tym momencie wszelkie sygnały takie otoczenia, które przestajemy je odbierać świadomie, przestajemy je rozważać, a one nas programują. Czyli radyjko sobie leci jakieś w drugim pokoju, czy gdzieś tam czekamy w jakiejś poczekalni. Oczywiście wszędzie są telewizory, żeby bombardować nas informacjami, ponieważ repetitive content w końcu się w nas programuje i ustala nasze działania odruchowe, które są działaniami większościowymi. Więc czy to strach, czy to są substancje chemiczne, które spożywamy. Tak? W przypadku dzieci, powiedziałeś o tym zachowaniu dzieci, jest bardzo dużo zachowań dyslogicznych związanych z różnymi barwnikami, związanych ze spożyciem cukru. No i są takie substancje właśnie jak kofeina, która wywołuje w organizmie biochemiczny stres. Tak? I to jest kawa, herbatka, czekolada, kakao. Dzieci potrafią być, przepraszam za wyrażenie, bardziej naćpane kofeiną niż dorośli. Bo to jest narkotyk. To wszystko, o czym mówimy, to jest narkotyk. Tego się inaczej nie da opisać. Kokaina, kofeina, heroina. Wszystko z roślin, to samiutko, tak. To są wszystko narkotyki. Tylko ten akurat jest dozwolony. No i teraz... A zobacz, tylko ci przerwę na sekundę, zobacz, bo wspomniałeś o tym kakale czy czekoladzie, zobacz, jak to jest wgrane w podświadomość, że dzięki właśnie kakale, mleku z czekoladą dzieci lepiej usypiają. I na noc rodzice dają właśnie kakao, bo się lepiej będzie spało. A to jest kompletnie na odwrót, bo oprócz właśnie kofeiny, która jest w czekoladzie, są jeszcze inne substancje, jak theobronina i tak dalej, które też podwyższają właśnie poziomy stresu, a tym bardziej u dziecka, które potrzebuje o wiele mniej tej substancji niż my na przykład. Także zobacz, jakie to jest programowane, że rodzice w dobrej wierze, bo kakao pomoże dziecku się uspokoić i lepiej spać, dają dziecku praktycznie narkotyk i do tego dosypują cukru, bo przecież już kakao samego nie idzie wypić, bo to jest zbyt gorzkie. I właśnie myśląc, że dziecko lepiej będzie spało, dla dobra dziecka daje kakao. Jakie to jest genialne moim zdaniem programowanie. Tak, no jeżeli byśmy, nie wiem, nagle teraz doznali jakiegoś resetu pamięci wszyscy na kuli ziemskiej, kto w naszym otoczeniu, idąc do lasu, szukając zwierzyny, uprawiając cokolwiek, kto by wpadł, czy gdzieś są ziarna kakaowca, które koniecznie trzeba sprowadzić, czy ziarna kawowca, czy jakieś listki herbaty z Chin trzeba koniecznie sprowadzić do Polski i to jeść, pić. Tak?
I te substancje, czyli ten poziom stresu, czyli kofeina, która zajmuje miejsce w receptorach adenozynowych, to powoduje, że nie da się tego stresu odwrócić. Tego regulatora adenozyny, ona nie ma jak dotrzeć do tych komórek, czyli ten stres staje się stresem przewlekłym. Jednocześnie to, co chciałem przy tym programowaniu przekonań, jeżeli wywołamy biochemiczny stres, to mniej śledzimy tego, co jest w naszym widzeniu peryferyjnym. Tak. I wtedy mniej to rozważamy. A jak mniej to rozważamy, to po prostu przyjmujemy bezwiednie. Dlatego taka osoba, która wypije sobie kawkę i ogląda jakiś film, jest dużo łatwiej programowalna przez drugie, trzecie tło i co tam się pojawia, ponieważ śledzi tylko głównego bohatera, a nie rozważa tego, co jest poza tym głównym bohaterem. I to jest piękny sukces dla twórców zarówno tej substancji, jak i tego filmu, gdzie tam jest product placement, po którym następnego dnia są takie zakupy, a nie inne, czy już zaraz są wybory takie, a nie inne. Więc to jest szereg różnych działań i jeżeli zbadamy wszystkie filmy hollywoodzkie, to zobaczymy, że kawa stoi przed alkoholem, jeżeli chodzi o upozycjonowanie w filmach. Jak ważne to jest, żeby ta esencja i napisałem szereg artykułów dotyczących kawy, bo ja kawoszem byłem, tak? I ja też. Dla mnie to była, niestety. Tak, to była informacja, że 7-8 miesięcy na kawie bezkofeinowej, bezolejkowej, gdzieś ciężko było się z tego uwolnić, natomiast po odstawieniu kawy, herbaty, kakao nastąpiło nowe życie, tak? Po jakimś okresie oczyszczenia to nagle okazuje się, że poziom inteligencji jest stały, niezależny od tego, co się wypije, poziom energii w ciągu dnia jest stały, tak? To ci ludzie, którzy wypijają kawę i mają wyższy poziom energii, to po prostu odzyskują to, co mają standardowo bez picia kawy. Tak? To jest złudne. Bardzo złudne i trzeba pamiętać, że poświęciliśmy my, kawosze, część swojego mózgu, który kawa nam zabrała. Po wypiciu 8 uncji kawy są prześwietlenia MRI, tak, dostępne i pokazane. Mózg ogranicza przepływ krwi są tam badania 40 do 53%. Jeżeli przewlekle pijemy ten napój, to przewlekle ciągle ograniczamy przepływ krwi do mózgu. W tej krwi są substancje odżywcze, w tej krwi jest tlen. Jeżeli przewlekle powodujemy niedożywienie i niedotlenienie mózgu, nasz mózg umiera. Tak? Więc skutkiem jest zmniejszenie masy mózgu. Także tu jest szereg substancji, szereg działań. Bardzo fajne takie badanie węgierskie pokazywałem, gdzie u ludzi żywiących się ketogenicznie była badana przypuszczalność jelit z wypiciem kawy i bez wypicia kawy. No i ona jest tam wielokrotnie większa, tak? Czyli zjadamy jakieś pożywienie, gdzie są substancje odżywcze i są substancje toksyczne, to w momencie, kiedy nie popijamy tego kawą, to nasz organizm skutecznie oddziela substancje odżywcze od substancji toksycznych, wydala substancje toksyczne, a wchłania substancje odżywcze. Wystarczy, że popijemy to kawą i nagle brakuje nam tej szczelności jelitowej i wchłaniamy te substancje toksyczne. Także to jest dość duża zmiana i możemy się z tego cieszyć, bo jeżeli ktoś zrozumie i poczyta troszkę więcej w tym temacie i zmieni swoje życie, no to naprawdę 90% osób informuje, raportuje, że to jest potężna zmiana, że ich życie się już zmieniło, kiedy z tego narkotyku zrezygnowali. Ale ciężko jest bez tej kawy. Powiem szczerze, nie tyle z kawy, bo ja już
od kilku lat staram się coraz mniej kawy pić i bardzo rzadko piję. Teraz próbuję kolejny raz wyjść z nałogu, się przyznam. 4 dni bez kawy jestem, bez kofeiny i tak dalej. Kawy mało piję, ale czasami piję yerba mate, wziąłem sobie tabletkę kofeinową i właśnie, żeby był lepszy przepływ mózgu, to brałem to z argininą i brałem z cytruliną, żeby mi się troszeczkę te żyłki tam pootwierały. I myślałem, że to mi nie szkodzi. I myślałem, że wszystko jest dobrze, bo tak biohackersko podszedłem do kofeiny, bo dokładnie wiedziałem, jakie ma działanie i co robi w organizmie. Ale powiem szczerze, że jednak nie, to jednak mój nałogowy mózg, mój dopaminowy mózg chciał tej kofeiny, a nie typowo, że ja naprawdę się po tym dobrze czułem i moje kognitywne funkcjonowanie było lepsze. Bo teraz kompletnie jestem bez kofeiny, 4. dzień. Pierwszy dzień mnie strasznie głowa bolała, ale to jest moje któreś podejście, także dokładnie wiem, jakie są skutki uboczne, bo na kilka miesięcy, kilka lat temu zrezygnowałem, później znowu zacząłem, niby sobie wmówiłem, że yerba mate jest troszeczkę lepsza, bo ma L-theaninę, że uspokaja organizm. Takie wymówki sobie robiłem i myślę, że to był mój problem, że jednak kompletnie trzeba z tej kofeiny zrezygnować, no bo jednak jest narkotyk, tak jak wspomniałeś, i jednak jest szkodliwe, nie? Tak. No, masz jakiś tam swój proces. No, tutaj trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o to, co jest naszym celem, poczuć się dobrze. Tak? Tylko jeżeli popatrzymy sobie na okres połowicznego rozpadu kofeiny w organizmie, to tam mamy kilka godzin, czyli wydaje się, że tej kofeiny się pozbędziemy tam w ciągu doby. Natomiast jeżeli mówimy o tych receptorach i o poziomach stresu, no to widzimy zakłócenie pracy układu hormonalnego. Tak. Nie tylko. A te rzeczy, no to jest tam kwestia 3-4 tygodni, zanim to się unormuje. Tak? I ten rzeczywisty zysk, który przychodzi takimi drobniutkimi kroczkami, no to trzeba te parę tygodni poczekać i potem, no po tym okresie to nie ma, no nikt mnie nie skusi już na kawę, mnie kawosza, tak, byłego kawosza, nie ma szans, jakoś to się uregulowało, przeszło i tak też tutaj mam w rodzinie u żony jest identycznie i u osób, które naprawdę dobrze się odżywiały i wspaniałe rzeczy robiły i z tej kofeiny nie mogły zrezygnować, gdzieś coś ich w końcu przekonało. I to czasami nie kwestie zdrowotne, tylko kwestie tej zdolności, że to jest substancja do programowania przekonań, tak? I uwolnij się od tego brzemienia, że możesz zawładnąć swoim życiem, odzyskać wolność, także w swoim mózgu, bo to jest element wojny kognitywnej, ułatwiający zmianę przekonań i ta motywacja u nich była najsilniejsza i są radośni, szczęśliwi i bardzo zadowoleni ze swojej decyzji. Tak? To jest wspaniałe coś takiego widzieć i usłyszeć. Tak. A ile czasu już nie pijesz kawy, powiedz? Myślałem kiedyś, że jeżeli będę pił bezkofeinową, to jest to, tak, że to wystarczy. I to był kwiecień ubiegłego roku, ale jeszcze ta bezkofeinowa, bezolejkowa, taka już naprawdę sprzedawana w aptekach we Włoszech, to chyba do grudnia ubiegłego roku. Tak? Więc nie jestem... Świeża sprawa. Tak, to dość świeża sprawa, ale jeżeli popatrzymy sobie też na badania wpływu na serce kawy kofeinowej i bezkofeinowej, to są bardzo podobne działanie, ponieważ tych substancji antyodżywczych jest o wiele więcej niż tylko kofeina. Tak. Produkty rozpadu bardzo różne. Tak? Tam są benzeny, jest całe mnóstwo substancji, które są substancjami obcymi dla człowieka i który procesy detoksykacyjne, układ immunologiczny musi je rozkładać, musi je wyrzucać. Wypijamy sobie taką kawkę, no a przez te 8 godzin układ po kolei wyrzuca z organizmu to, co wypiliśmy, ponieważ nie chce tego w sobie mieć. Tak? To są substancje obce. Fitotoksyny. A najgorsze jest to, że ludzie myślą, że tą kofeinę wydalą po jakimś czasie, ale nie rozumieją tego, że to były dane, powiedzmy, czy stwierdzenie, że tam 20 godzin, czy 24 godziny, czy ileś
kofeina jest w organizmie, to się kumuluje. Jeżeli codziennie tą kofeinę pijemy, to nie wydala się w ogóle praktycznie, bo my codziennie, zanim ta kofeina wyjdzie, te substancje antydryczne z naszego organizmu i my codziennie, kilka razy dziennie doładujemy, dorzucimy ich więcej, to one praktycznie zawsze są w naszym organizmie. Ta kofeina i cokolwiek jeszcze w tej kawie jest, zawsze w naszym organizmie. I ja nawet zauważyłem, jak byłem na 100% mięsie i byłem na kawie, to ja zauważyłem, że nie wchłaniam żelaza ani witaminy C i różnych witamin właśnie i minerałów z mięsa, jak piłem kawę. Ja to zauważyłem, bo ja czułem się, pomimo tego, że byłem na samym mięsie, trenowałem, czułem się, jakbym miał mało testosteronu. A wiadomo, między innymi różne pierwiastki, tak jak żelazo i witaminy, są potrzebne do budowy cholesterolu. I ja nawet wtedy nie potrafiłem tej kawy zostawić. Takie uzależnienie, naprawdę. Także ja ludzi rozumiem, którzy nie potrafią, mówią, że nie potrafią żyć bez kawy, bez cukru, bo to jest bardzo ciężkie. Jak ktoś pił kawę, nie wiem, chyba z 17 lat, czy ileś piłem kawę codziennie, do tego energetyki, przedtreningówki, tabletki kofeinowe, no to ja po kilka gram kofeiny dziennie już miałem, bo mój organizm tak się do tego przyzwyczaił, że jedna kawa, no to już z jednego espresso podwójne espresso. Z małej kawy duża kawa się robi. Później była tabletka kofeinowa i kawa. Później była kawa rano, yerba mate i później jeszcze przedtreningówka. Detoks straszny. Ja przechodziłem taki duży detoks 2 czy 3 lata temu, że stwierdziłem, nie będę pił kawy i od tego czasu o wiele mniej tej kofeiny używam. Także zrezygnowałem z napoi, zrezygnowałem z przedtreningówek i czasami została mi ta yerba mate i czasami okazyjnie w towarzystwie kawa, ale najlepsze jest to, że kawa mi przestała smakować. Tak jak przykładowo kakao też by nam nie smakowało, gdybyśmy dodawali do tego mleka i cukru. Także ja myślę, że te substancje w ogóle, tak mówiliśmy, one po to są gorzkie i nasze kubki smakowe to rozróżniają, żebyśmy po prostu ich nie jedli, nie pili. Żeby nasz organizm powiedział, to jest trucizna, wypluj to, nie jedz tego. To dokładnie tak jest. No, podajmy dziecku, nie wiem, 4-letnim, skoro my uznajemy to za coś dobrego, tak, że rano sobie wypijemy kawkę i pędzimy do roboty. No to weź, to daj 4-letniemu dziecku kawkę na pusty żołądek i popędź go do przedszkola. Przecież ani to dziecko nie będzie chciało, uznajemy to za trujące, że za złe działanie byśmy oskarżyli takiego człowieka, więc dlaczego my sobie to robimy? I teraz jeżeli mówisz o tym żelazie, bo tych konsekwencji ciekawe, ja już mam ileś artykułów na ten temat, ale to jest dość ciekawe. Jeżeli z tym żelazem, eksperymenty dotyczące właśnie jakiegoś posiłku mięsnego i ten sam posiłek mięsny z kofeiną, z kawą. I tam wchłanianie było, że wchłanianie żelaza z jakiegoś hamburgera, jeżeli chodzi o samo mięso, wynosiło bodajże 38 czy 40 parę procent i w momencie, kiedy to było popite kawą, spadało tam do 8%, do kilku procent. Gdzieś te wartości postaram się opisać, nie pamiętam, ale to jest ten rząd wielkości. I teraz widzimy, że to jest ogromny złodziej żelaza. I teraz kobiety cierpią na jakąś taką przewlekłą anemię, która nie jest diagnozowana jako anemia, na przewlekły niedobór energii. No tak, ale to jest przewlekły niedobór żelaza spowodowany piciem herbaty i kawy. Tak? I teraz jeżeli sobie znowu przypomnimy te kwestie, jaki jest nasz przyrodzony poziom intelektualny, który powinniśmy mieć, jeżeli by była odpowiednia ekspresja, rozwój według odpowiedniej ekspresji genów, no to sobie wyobrazimy taką rzecz, którą też można porównać tylko na badaniach oddzielnych, ponieważ niedozwolone są badania na kobietach ciężarnych, to jeżeli mama w ciąży spożywa herbatkę z kofeiną, która jest złodziejem żelaza, a kształtuje się mózg dziecka w życiu płodowym, to kształtuje się z niedoborem żelaza. Czyli nie kształtuje się w pełni, tak jakby mógł.
tak? I to ma wpływ, ta herbata pita przez kobietę w ciąży, gdzie jest teina, która jest kofeiną tylko z herbaty, ma wpływ na to, że nie wiem, to dziecko będzie parę procent całe życie słabsze w jakiś sposób, mniej, mogłoby być, bo nie chcę czegoś nieprzyjemnego powiedzieć, ale mogłoby być bardziej rozwinięte, gdyby ta mama tego nie robiła. Bo ona zahamowała rozwój mózgu, spowolniła rozwój mózgu przez kawkę czy herbatkę w ciąży. Także to jest ogromny wpływ i teraz zobaczymy, widzimy, jak to jest promowane, ile było kiedyś w kawiarni, a ile teraz. No, wszędzie. Weźmiemy sobie substancje psychoaktywne, gdzie można peptyny, gliadyny, gluten opisać, w jaki sposób zmniejsza istotę białą, w jaki sposób zmniejsza istotę szarą, w jaki sposób zmniejsza jądro ogoniaste, czyli zdolność nawet do rozpoznawania piękna, poczucia piękna, zachwytem piękna, tak? Czyli produkty zbożowe, jak redukują nasze zdolności mentalne, no to jaką kombinację znajdujemy w kawiarniach? Ciasteczko i kawa. Kawa z croissantem, no. Tak, czyli kombinacja najbardziej neurodegenerująca. Tak? I najbardziej popularna i wszędzie tak jakieś tam pytanie na śniadanie, to wszystko na tym polega, najbardziej promowane. Natomiast te wszystkie informacje, o których my tutaj mówimy, jak najbardziej można znaleźć w badaniach naukowych przez ostatnie kilkadziesiąt lat robionych. Gdzieś tu na temat samej kawy to mam zebrane gdzieś ponad 300 przepisów naukowych, badań, które zostały wykonane, które dokładnie to określają. Więc no, gdzieś jest dla kogoś jakimś etapem rezygnacja z jakiejś ilości toksyn. Jeżeli sobie weźmiemy, tak, zmieniając troszeczkę temat, ale przechodząc do czegoś następnego, zdrowie człowieka, czyli nawet ta kwestia chorowania lub nie, to jest, czyli ta niższa kwestia, to jest, zawsze choroba jest wywołana nadmiarem toksycznym albo niedoborem odżywczym, tak? I teraz te nadmiary toksyczne to równie dobrze mogą być promieniowania magnetyczne ponad to, do czego jesteśmy skonstruowani, czy też dotyczy to powietrza, którym najczęściej oddychamy, czy też dotyczy to wody, która jest jakby stoi druga w kolejce, czy dotyczy pożywienia. Więc gdzieś powstają nadmiary i gdzieś powstają niedobory, które powodują w nas jakiś brak rozwinięcia pewnych zdolności, brak prawidłowego funkcjonowania. No i teraz jakakolwiek reakcja u tych rodziców czy u tych dzieci, że zrezygnujemy z czegoś, czy z jakichś ciasteczek, czy z kawy, czy z herbaty, czy też ograniczymy, no to pomaga, tak? Jeżeli zamiast w każdym posiłku będzie zredukowane wchłanianie żelaza o kilkadziesiąt procent, no to niech będzie w jednym posiłku na kilka, tak? Zresztą bardzo dobrze jest zrobić jakikolwiek kroczek w tym kierunku. I wtedy doświadczyć czegoś nowego, poczuć coś nowego, zauważyć i powiedzieć, ja chcę jeszcze, ja chcę mieć kolejny krok. I zmniejszyć znowu ilość substancji odżywczych spożywanych w posiłkach, zmniejszyć ilość fitotoksyn w posiłkach, tak, żeby ten organizm miał mniej do wydalania, bo pamiętajmy, czy to są substancje, toksyny środowiskowe, czy to są toksyny naturalne z roślin, no to mają bardzo podobny, czy też analogiczny sposób metabolizowania i organizm się ich pozbywa, więc jeżeli popatrzymy na takie doświadczenia, które były robione i istnieją jakie badania, osoby, które bardzo ograniczyły spożycie roślin ze względu na ilość w nich zawartych fitotoksyn, dużo sprawniej wydzielają toksyny środowiskowe i miały poziom kadmu i ołowiu 2,5 raza niższy.
Czyli wystarczy ograniczyć ilość spożywanych roślin, a wydalamy dużo lepiej toksyny środowiskowe, gdzie nie mamy wpływu na ich ograniczenie, ponieważ są w powietrzu, czy też w naszym życiu codziennym, pracy, środowisku. Więc dużo sprawniej wydalamy i dzięki temu możemy troszkę zdrowiej żyć. Bo każdy nasz organ praktycznie jest zbudowany do tego, żeby się odtruwać. Prawda? Nasza wątroba, nasze nerki, nasze serce, wszystko jest skonstruowane po to, żeby właśnie nas jakoś odtruwać. Te substancje toksyczne wszystkie wydzielane są przez wątrobę, eliminowane przez wątrobę. Także nasze serce przetwarza krew przecież, nasze płuca przetwarzają tlen. Także cały nasz organizm to jest przeznaczony właśnie do odtruwania się. Ale wiesz, co jest najgorsze w tym, że ludzie kojarzą rośliny z odtruwaniem. Czyli jak ktoś przechodzi na jakąś dietę wegańską, myśli, że się odtruwa. Przechodzi na dietę kapuścianą, myśli, że się odtruwa. Przechodzi na soki, na jakieś smoothie, myśli, że się odtruwa, bo jest tak to w nas zaprogramowane, żebyśmy kojarzyli warzywa ze zdrowiem i z odtruwaniem. Ja tydzień temu miałem rozmowę z doktorem Antonem Ciajfi i my żeśmy przez 2,5 godziny rozmawiali o karnieworze i o odżywianiu i tak dalej. I ja wspomniałem, że jak ktoś mówi o chorobach serca, prawda, to cały czas, oczywiście wiem, że to jest bzdura, ja widzę porównanie chorób serca i widzę boczek i tłuszcz zwierzęcy. Dlaczego? Bo ja to widzę od urodzenia praktycznie i to jest mi wmawiane od urodzenia. I moja babcia mi mówiła zawsze, że nie będę jadł chleba, nie będę chodził na toaletę, potrzebuję błonnik do wypróżniania się. To było mi wmawiane. Muszę jeść zboża, muszę jeść chleb, muszę jeść warzywa. Od urodzenia praktycznie to jest nam wmawiane i my cały czas, ja kojarzę warzywa ze zdrowiem, a z zawałami serca i z wysokim cholesterolem, który wiadomo nie ma nic wspólnego z zawałami serca, ja cały czas to kojarzę. Zawał serca, choroby serca, boczek, tłuszcz zwierzęcy, zatykanie żył, tłuszcz zwierzęcy, odtruwanie, warzywa. I mi się z tego śmieliśmy, bo my od kilku lat już promujemy prawdziwą ludzką dietę, ale podświadomości jest tak to wgrane, że po prostu cały czas ja widzę obraz zawału serca i po prostu tłuszczu zwierzęcego, nie? Ten tłuszcz zwierzęcy jest tak, ludzie się tak przed nim bronią, że nieraz jak idę i coś jem z kimkolwiek, ja dodatkową sól na tego steka, dodatkowy tłuszcz, masło sobie jeszcze położę. Każda jedna osoba mówi mi, że będę miał zawał serca i raka jelit. To jest po prostu, to co ja robię, to jest nawet nie niepopularne, co chore. Czyli ludzie myślą, że ja sobie szkodzę, większość osób, ja sobie szkodzę jedząc mięso, zwłaszcza czerwone i tłuszcz zwierzęcy. I zobacz, jak ciężko tym ludziom przecież jest teraz zmienić zdanie i pomyśleć, czy ja byłem kłamany przez moje ostatnie 30, 40, czy 50, czy 60 lat? Bo to tkwi w ich przekonaniach podstawowych. Tego nigdy nie podważyli, po prostu w to wierzą. I to jest dla nich prawda. Tak. A to jest wiara. Oni nie potrafią tego wytłumaczyć, oni nie wyjaśnią, w jaki sposób to się dzieje, tylko powiedzą jakieś ogólniki, które usłyszeli, ponieważ głęboko w to wierzą, a nikt tego nie przeanalizował. Teraz jaka jest tutaj bardzo duża pomyłka pomiędzy wiarą i wiedzą i gdzie się zaczyna? Zaczyna się w indoktrynacji szkolnej, zwanej edukacją szkolną. Dziecko, które pójdzie do szkoły, gdzieś coś usłyszy, dostanie 5 za powtarzanie tego, co usłyszało. Tak? Dokładnie. Nie za wymyślanie. To jest zapamiętywanie. Zapamiętywanie. Tak jest. To dziecko przychodzi do domu i mówi: mamo, tato, ja już wiem. I powtarza to, w co uwierzyło. Daną regułkę. Tak, powtarza coś i nazywa, jeżeli ja usłyszę coś od kogoś, kto ma jakiś status, jakiś biały kitel, jakiegoś takiego, nie wiem, kaznodziei w białym kitlu, zwanego lekarzem, czy jakimś doktorem, profesorem, czy kimś tam innym, jakieś tytuły są nadane, no to on powiedział i to jest dla tego człowieka wiedza. To jest już prawda. I wiedza, tak jest. No.
on już przyjął i nazywa to wiedzą, podczas gdy on dysponuje jedynie wiarą. Tak? I teraz te głębokie przekonania zaprogramowane, one nie są poddawane nawet wątpliwość, one nie są rozważane, one są głębokie, dlatego tak się nazywają, ponieważ ich się w ogóle nie weryfikuje. One są i koniec, tak jest i koniec, tak to wygląda i koniec. Więc no, tu jest ciężko i wiele dopiero u takich osób się zmienia w momencie, kiedy zachorują i potrzebują pomocy. Zazwyczaj tak to wygląda, kiedy nawet znam lekarzy, profesorów, którzy promowali to, co promowali zawsze i gdzieś po jakiejś dużej chorobie, jakiejś ciężkiej chorobie nagle zmienili, nagle zrozumieli, zmienili zdanie, poszukali czegoś głębiej i bardzo fajnie, że po tej zmianie bardzo pomagają ludziom i to znam takie osoby, endokrynologów, gdzie pomagają ludziom mieć dzieci. Przychodzą tam małżeństwa i mówią, że no, ja się bardzo zdrowo odżywiam, przecież jem tu same sałatki, biegam non-stop codziennie po kilka kilometrów, no ale pan wycieńcza swój organizm. Dokładnie. Jogging jest ciągły stres. Bardzo chorobotwórczy. Tak. I do tego pan nie dostarcza cholesterolu do organizmu, więc skąd mają powstać? To jest prekursor hormonów seksualnych, tak? I skąd ma być ta płodność, skoro pan nie dostarcza nic, z czego ta płodność ma powstać? No i dzięki swojej zmianie, dzięki swojej przemianie przekazują ją innym osobom i ratują ten świat. To są bohaterowie, moim zdaniem. Tak jak my. My będziemy ratowali świat. Już to robimy. Dokładnie. Powiem szczerze, że ja czasami po 3 latach kogoś spotkam i wdrożyłem 3 zasady. Eliminacja cukru, zmniejszenie ilości posiłków w ciągu dnia dostosowanych do głodu i tak dalej, zwiększenie czerwonego mięsa i wdrożenie ćwiczeń siłowych. I nawet po 3 latach, jak ktoś mnie spotka, mówi, że im uratowałem życie. Bo to były nawet osoby w wieku 50-60 lat, które były skazane na klęskę już, bo są stare, a to nawet nie jest połowa naszego funkcjonowania, 60 lat. Powiedzmy mniej więcej połowa, niech będzie te 120 lat, mamy tam mniej więcej wgrane. I po 3 latach i mi piszą i mi dziękują, to jest niesamowite. Mi żaden lekarz nie mógł pomóc, żaden psycholog mi nie mógł pomóc, żaden masażysta czy cokolwiek, nikt mi nie mógł pomóc. Wdrożyłem te kilka zasad, no jeszcze tam sen dodaję oczywiście i tam stres i tak dalej. Wdrożyłem te kilka prostych zasad i moje życie się kompletnie zmieniło. I to nie ma znaczenia, w jakim wieku człowiek jest, czy to jest 14-latek, 13-latek, czy 60-latek. Każda jedna osoba, jak wdroży te zasady i te nawyki, o których mówimy, przechodzi kompletną transformację ciała i umysłu, kompletną. Tylko to jest bardzo trudne, bo trzeba wytrzymać, nie? Ale widzisz, my to robimy, bo my żeśmy też tą transformację przeszli, my też cierpieliśmy. Ja też cały czas jakoś tam z tych nałogów staram się wydostać. To jest moje kolejne podejście do kofeiny. Też kolejne podejście do cukru, powiedzmy, bo pomimo tego, że jem 90 ileś procent tylko mięso i tłuszcz, to czasami jakieś tam ciastko, czekolada wleciała, muszę przyznać, jakieś tam lody wleciały, nie? Bardzo mało, do tego, co robiłem tam ileś lat temu, no ale jednak słabość jeszcze tam do tego nałogu jakoś tam była, nie? Także to jest moje kolejne podejście i teraz pierwszy raz będę tylko samą wołowinę jadł. Tylko zero roślinności, samą wołowinę, sól i woda. No i zobaczymy, jak mi pójdzie, nie? Także... Dieta lwa. No to jest bardzo ciekawe. Ja tak. Już 2. miesiąc jestem w trakcie tworzenia opisu, który ma pomóc osobom uzależnionym od leków psychiatrycznych. Tak. Posługują się historią Mikaeli Peterson, gdzie była uzależniona od tych leków i właśnie dzięki diecie lwa udało się wyjść i to jest jedyny powszechny sukces taki, że tam jest około 4000 świadectw ludzi, którym się udało.
a te leki to jest kompletna dewastacja ciała i umysłu i naprawdę trzeba coś zrobić, trzeba pomóc tym ludziom, trzeba opisać. Jest bardzo duża produkcja serotoniny, jeżeli chodzi o takiej dietę ściśle na mięsie czerwonym, dzięki czemu można powoli odstawiać te leki. Pamiętajmy, też publikowałem te badania, że osoba z depresją, która nie weźmie żadnych leków psychiatrycznych, ma 8-krotnie większe szanse wyzdrowienia niż osoba z depresją, która zacznie jakiekolwiek leki. No, widziałem leki te badania. Zmniejszają 8-krotnie zdolność do wyzdrowienia z choroby psychicznej. Więc właśnie Jordan trzeba z tym uważać, bo wycofanie się z tych leków jest trudniejsze od jakiegokolwiek innego. Właśnie Jordan Peterson właśnie o tym mówi, ojciec Michaeli, bo nie wspomniałeś, że ci tak słowo troszeczkę wejdę, przepraszam, ale on właśnie o tym samym mówi, bo on jest psychiatrą czy psychologiem jakoś tak? Nie wiem, czy oglądałeś ostatnio jego wideo, właśnie on mówi o 5 latach jedzenia właśnie samego mięsa, jak to wszystko się pozmieniało, nie? Tak. No, przechodzili piekło. To jest przepiękny opis, jak można wyjść z czegoś okropnego w życiu i zamienić to życie na wzór, który służy zdrowieniu innych ludzi. Tak, oni robią coś niesamowitego na tym świecie, dając swoje świadectwo i opisując te wszystkie rzeczy, ponieważ to pomaga ludziom uniknąć tragedii. Tak, i to jest coś pięknego, należy to powielać, publikować i w ten sposób pomagać innym ludziom. Tutaj trzeba zaznaczyć, bo jeszcze cofnę się szybciutko, bo czasami poruszasz kilka kwestii, ale jeżeli widzimy tam, ktoś przechodzi na jakąkolwiek tam dietę, niekoniecznie zgodną z fizjologią człowieka i zauważa jakąś poprawę. Tak, bardzo często tak jest i to są jakieś wegetariańskie, wegańskie diety. Jeżeli ktoś żywi się tam jakimiś pizzami mrożonymi, jogurtami ze sklepu i jakimiś tego typu rzeczami, gdzie tam jest duża ilość syntetycznych substancji toksycznych, które są substancjami psychoaktywnymi. Opisywałem FCF, opisywałem żółcienie, opisywałem te wszystkie barwniki, gdzie na przykład w przypadku barwniku srebrnego, kuleczek srebrnych na tort nie ma żadnych ograniczeń poziomu aluminium. Tak? Człowiek po prostu zjada neurotoksynę w dowolnej ilości, ponieważ nie dotyczą, tu żadne przepisy tego nie ograniczają, to te zachowania tych dzieci, tutaj polecam książkę Bernarda Rembrandta Dziecko dyslogiczne, gdzie to jest bardzo dobrze opisane. On jako specjalista też się przekonał i wycofał autyzmu swojego dziecka, jak ogromny wpływ tych substancji, sztucznych substancji konserwujących i barwników spożywczych, jak ogromny wpływ ma na psychikę, na zachowania, których nie kontrolujemy. Ludzie pod wpływem tych substancji nie kontrolują swoich zachowań i potem przychodzą, przepraszają, nie wiem, co się ze mną stało, nie wiem, jak mogłem się tak zachować. Te dzieci popełniają przestępstwa, lądują w więzieniach, lądują w zakładach poprawczych, tak, ponieważ nie wiedzą, co je opanowało. A to są substancje zawarte w tym pożywieniu. Też bardzo, to są substancje sztuczne, to są substancje roślinne, które są psychoaktywne, to są substancje bardzo często mykotoksyny, gdzie tutaj akurat moja żona się w tym specjalizuje, które zmieniają sposób myślenia, zmieniają sposób rozumowania. I na przykład był taki eksperyment w więzieniu amerykańskim, gdzie wycofano z pożywienia płatki śniadaniowe, kukurydziane. I ilość przestępstw z udziałem przemocy spadła o 44%. Naprawdę? Nie wiedziałem o tym. Niesamowite. Jest mykotoksyna wydzielana przez Aspergillus flavus bodajże, która powoduje zwiększenie poziomu agresji.
Tak? I te substancje mają wpływ cały czas na psychikę. Tak? I jeżeli popatrzymy, mamy badania na alkohol po wypadku samochodowym, ale nie mamy badania na kofeinę. Tak? Bo kogoś zbadają na amfetaminę, a nie zbadają na kofeinę. Wiele przypadków agresji jest spowodowanych na drodze, czy agresywnego zachowania doprowadzającego do wypadku jest spowodowane przez kofeinę, jest spowodowane przez mykotoksyny w pożywieniu, jest spowodowane przez barwniki spożywcze. Ktoś zje jakieś lody kolorowe i po prostu nie będzie można go poznać. Tak? To są substancje zmieniające zachowanie ludzi, zmieniające jego postępowanie. Oni w rodzinie mogą doprowadzić do rozbicia rodziny, mogą doprowadzić do różnych rzeczy, bo w pewnym momencie nie kontrolują swojego zachowania. Są to zachowania dyslogiczne. One nie mają sensu, w nich nie trudno dopatrywać się logiki i tutaj bardzo dobrze u dzieci opisuje to Bernard Rembrandt w swojej książce. Zobacz, w ogóle też ludzie nie zwracają uwagi, oprócz tego, że mamy coraz więcej przychodni lekarskich, lekarzy i tak dalej, ale mamy coraz więcej psychologów, coraz więcej ludzi z depresją, coraz więcej ludzi z problemami właśnie samooceny, z problemami psychicznymi. I nikt nie zauważa, że to jest tylko w ostatnich latach, a ludzie mówią, bo więcej się o tym mówi, bo jest większa dostępność, a to jest kompletna bzdura. To jest kompletna bzdura. Po prostu my się coraz gorzej czujemy fizycznie i psychicznie. I nikt nie dodaje 2 do 2, że jednak może źle się odżywiamy, może źle funkcjonujemy. To jest nadal... złe odżywianie się jest nadal tak powszechnie nierozumiane, że nawet jak ktoś idzie i choruje, przykładowo ma zawał serca, myślę, że ten zawał serca dostał w tym momencie. Nie wie, że się truł przez ostatnie 20-30 lat, tylko w tym momencie choroba serca przypadek choroba serca, dobra, do lekarza. Nikt się nie zapyta, co człowiek robił przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tylko dostanie dany lek i już jest klientem. Dziękujemy. Tak, zaatakowało coś mnie. To jest od czasów takich największych szarlatanów w historii medycyny, czyli Pasteura, czyli Kocha. Tak? Jeżeli dobrze ich poznamy, są pamiętniki Pasteura wydrukowane w 1993 roku, gdzie tam były 100 lat niedostępne i są tak, trzeba tam to $200 wydać i można przeczytać, no to co robili, to jest zwykła szarlataneria. I teraz, jeżeli sobie zobaczymy, w jaki sposób była tworzony ten mit choroby, która atakuje, tak? I teraz jest walka z rakiem, system obronny, jakaś odra atakuje, tak? To wszystko terminologia wojenna, żeby wywołać, że coś nas zaatakowało, coś przyszło, że i walka tak, my nie mamy na to wpływu, bo nie mieliśmy na to wpływu, natomiast coś nas zaatakowało. I ci ludzie, którzy wtedy śmiali się z tego Kocha, czy ten, Pennekofer, tak, inny naukowiec, czyli wtedy byli higieniści i ci propagatorzy teorii, zarazkowej teorii chorób, no to Koch wysyłał mu dwukrotnie tam bakterie powodujące dur brzuszny i on publicznie wypijał te bakterie, tak? I potem po drugiej dawce miał jakąś tam biegunkę, natomiast nie umierał, tak? Ponieważ człowiek potrafi sobie z jakąś ograniczoną ilością toksyn poradzić i z jakimś nadmiarem bakteryjnym też, tylko nie potrafi sobie poradzić, jeżeli wszystko wokół niego jest zatrute. No i teraz ta walka, że to są jakieś mikroby, że coś niezależnego od nas atakuje i coś nas niszczy, powoduje, że ci ludzie, to jest podstawa najcięższej i najbardziej śmiertelnej choroby. Ta choroba nazywa się pacjentyzm. Ten człowiek, jak ja się go zapytam, daj mi twój dom, zaopiekuję się nim, no nie da. Daj mi twój samochód, zaopiekuję się nim. Nie da, ale przyjdzie do niego ktoś tam w białym kitlu i powie, daj mi twoje zdrowie, zaopiekuję się nim, masz, ty się nim zajmij.
bo mnie boli to cholerne kolano, mnie boli, on oddziela swoje ciało od duszy, oddziela, tam to jest, weź mi, zrób coś z tym żołądkiem, wytnij mi ten woreczek żółciowy, niech się pozbędę tego cholernego woreczka i przeklina swoje własne ciało, tak, i oddają swoje, to co mają najcenniejsze, zdrowie komuś i sami w ogóle nie chcą w tym brać udziału, ani brać odpowiedzialności za to, co sobie zrobili, ani brać udziału w leczeniu. On się zajmuje, pójdę do takiego specjalisty, ten mi zrobi to, ten mi to wytnie, ten mnie zoperuje, a ja miałem operację na to, na to, i jest przechwalanie, kto sobie wyciął, kto sobie przeciął, komu co wycięli i ile tabletek zażywa, tak? Już taka konkurencja się robi. To jest choroba pacjentyzm. To jest choroba, najbardziej śmiertelna choroba, na którą chorują ludzie, której doprowadza prędzej czy później do zgonu. Wczoraj przeczytałem fajne przysłowie i ono brzmiało: nie bój się choroby, tylko bój się lekarza. No tak. To od razu przytoczę, bo mówiłeś o tej większej ilości diagnozy depresji. No i teraz bardzo często, jeżeli w szpitalu, bo to przypadki też, które znam z rodziny, tak? Jeżeli lekarze nie potrafią znaleźć jakiejś przyczyny nerwicy, takiej zupełnie biologicznej, to odsyłają do psychologa, odsyłają do psychiatry. Tak? Psychiatra podsuwa formularz PHQ-8 bodajże się nazywa, który został opracowany przez firmy medyczne, nie przez żadnych lekarzy, tylko przez firmy sprzedające leki. I on jest tak skonstruowany, że diagnozuje depresję prawie u każdego. Tak? I teraz 8 na 10 osób, które nie ma depresji, zaczyna być leczone na depresję. I już nigdy się z tego nie wycofa. Dokładnie. Bo te leki zaczynają niszczyć mózg, zaczynają zmniejszać istotę białą i ten człowiek już jest całkowicie uzależniony. On nie rzuci tych leków. On musi bardzo dobrze wiedzieć, co robi, żeby powolutku je odstawić, co mówiliśmy w przypadku tematu Mikali Peterson. A potem teraz najnowsze wieści z Kanady pokazują, że gdzieś można już zgłosić do eutanazji osoby chore psychicznie, więc osoba zdrowa ma diagnozowaną depresję, bierze leki, staje się osobą chorą, a potem podlega utylizacji. Mechanizm, który troszkę przypomina II wojnę światową. Genialne. To z twojego Facebooka wyciągnąłem tutaj. Niedawne badanie John Hopkins Medicine sugeruje, że błędy medyczne powodują około 250 000 zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, skąd te błędy medyczne i dlaczego tak jest, ale może wyjaśni, dlaczego lekarze, nie wszyscy oczywiście, bo nie chcę tutaj mówić, że wszyscy lekarze są źli i tak dalej, ale dlaczego tyle błędów? Czy to jest zła wiedza, złe podejście do pacjenta, czy tylko chodzi o sprzedaż leków i po prostu, żeby zatrzymać tego klienta u siebie? Ale ten system jest oparty na kłamstwie, więc nigdy to nie może funkcjonować dobrze, tak? Jeżeli lekarz przepisuje jakikolwiek lek, to czy brak tego leku spowodował tą chorobę? No nie, czyli tam nie ma nawet w założeniu, nie ma w idei, nie ma w pomyśle, żeby cokolwiek leczyć przyczynowo. Czyli likwidujemy objaw. Maskujemy go, bo go nie likwidujemy. Maskujemy go tylko w większości razy, nie? No. Objaw, tak? I teraz, jeżeli jedziemy samochodem i nam poziom oleju spadnie, bo i zacznie się nam zacierać silnik i pojawi nam się kontrolka poziomu oleju, na czerwono zacznie nam świecić, to wzięcie leku jest tak jak wykręcenie tej kontrolki. Nie świeci, albo zakleimy ją. Nie widzę kontrolki, nie obchodzi mnie, jaki jest tam poziom oleju w silniku. Więc to jest leczenie objawowe. Ale super porównanie, bardzo dobre. Nie ma wpływów, więc tutaj, jeżeli tak British Medical Journal opisuje to, że trzecią przyczyną śmierci na świecie, opierając się w Stanach Zjednoczonych, są błędy medyczne, to już w 1994 roku, kiedy potraktowano to całościowo, nie tylko błędy medyczne,
ale przepraszam, skutki wszelkich działań i postępowań medycznych, to okazało się, że medycyna jest pierwszym i głównym powodem śmierci ludzi na świecie. Zbliżanie się do medycyny jest czymś bardzo ryzykownym. Pamiętamy też naszego szanowanego profesora Religę, który, gdy był ministrem zdrowia, to wtedy nastąpił ogólnokrajowy strajk służb medycznych, lekarzy, tak? Gdzie nawet recepty nie były przepisywane, więc był ograniczony, bardzo ograniczony, był brak dostępu do medycyny i śmiertelność Polaków spadła o 30%. I on to publicznie powiedział. Ogłosił, że w momencie, kiedy medycyna zatrzymała się w Polsce, nagle śmiertelność spadła o 30%. To nie jest tylko przypadek Polski. Dokładnie to samo można sprawdzić w przypadku tego generalnego strajku lekarzy, to było w Izraelu i było też w kilku innych krajach. I to wartość, spadek śmiertelności około 30% się powtarza w jakimkolwiek kraju, to nie nastąpi. Więc no, trzeba to potraktować realnie. No przecież nie powiem, jak ktoś tam pęknie mu kość, złamie nogę, no to oczywiście idź skorzystaj. Gips. O tym chciałem powiedzieć właśnie. O tym chciałem powiedzieć, że lekarz jest po to, żeby nas naprawić, a nie żeby wyleczyć choroby, których przyczyną jesteśmy my sami praktycznie, bo my do tego doprowadziliśmy. Także tak jak wspomniałeś, wypadek, zszycie, po to właśnie jest szpital, po to są lekarze, chirurdzy i tak dalej, a nie po to, żeby cukrzycę nam wyluczyć, której nigdy nie wyleczą, bo to jest niemożliwe, jeżeli nie obetniemy jakichś tam węglowodanów, które jest główną przyczyną cukrzycy, a tego nikt nie powie, prawda? Wyślę prawdopodobnie do dietetyka, który powie, żeby ograniczyć jakieś tam kalorie, żeby zwiększyć ilość zbóż, bo obniżają poziom cukru, a jeszcze widziałem, wiesz, że jeszcze są ludzie, którzy twierdzą, że mięso jest przyczyną cukrzycy. Naprawdę. Spotkałem się. No, niesamowite, nie? Zaskakująca, ale też ktoś kiedyś coś takiego powiedział. No. Mnóstwo jest takich osób. Naprawdę oni chyba z drzew spadają, tak jak my kilka milionów lat temu i się budzą i mówią i nie wiedzą, co się w świecie dzieje. No ale tak jest. Taka jest właśnie machina. I właśnie ludzie nie rozumieją, po co są lekarze, po co są specjalizacje. Po to, żeby nas naprawić w razie jakichś kontuzji, czy postrzałów, czy z łuku dostaliśmy, czy cokolwiek, jak kiedyś tam było. Po to to właśnie jest, a nie po to, żeby leczyć przewlekłe choroby, które nie powstały po to, żeby je wyleczyć, tylko powstały po to, żeby z tego pieniądze były, prawda? Dokładnie. I to jest wiele takich przypadków, powiem, że bardzo dużo. Ja nie wiem, czy nawet nie 50%, jeżeli chodzi o choroby jatrogenne. Tak? W momencie, kiedy ktoś cierpi na jakąś chorobę przewlekłą i taką dość mocną. To ostatnio pani była z podagrą, tak? z pneumoczanową. I okazało się, że bierze leki na nadciśnienie, które są diuretykami. I ta choroba się tak jak kawa. Skończyła się w momencie, kiedy przestała brać leki. Tak, leczyła parametr, bo teraz leczymy parametry. Ktoś ma coś za wysoko, za nisko, za wysokie ciśnienie. Starsza osoba musi mieć wyższe ciśnienie. Tak? Przecież to organizm, zarażamy się wysokim ciśnieniem? No nie zarażamy się. Organizm wywołuje wysokie ciśnienie, ponieważ tu brakuje tlenu. I on chce tu dopompować, żeby ten mózg nie umarł. A my obniżamy ciśnienie, żeby tam krew nie doszła i żeby jednak umarł. Tak? I to są takie absurdy. Te wszystkie leki wywołują choroby. Wbijamy sobie jakiekolwiek badania czy opracowania dotyczące chorób jatrogennych i tego jest mnóstwo. Ja sam zrobiłem kiedyś, korzystając z literatury, listę 200 leków powodujących samobójstwa. Nie depresję, nie stany samobójcze, tylko samobójstwo. Gdzie są wymienione w ulotkach jako samobójstwo, jako możliwy skutek uboczny. Tak? I to jest 200 różnych leków. Tych leków z zawartością kofeiny jest całe mnóstwo. Tych leków z zawartością fluoru czy innych rakotwórczych substancji jest całe mnóstwo. Zrobiłem opis tam nutri-drinku podawanego dla osobom chorym na raka, gdzie są rakotwórcze substancje. Ich jest Dokładnie.
Dokładnie, no. Także zbliżenie się do tego systemu jest bardzo ryzykowne, tak? Trzeba z bardzo dużą świadomością do tego podchodzić i weryfikować, tak? Weryfikować samemu, tak? Poznać się, zamiast interesować się, co tam jakaś partia zrobiła w lewo, w prawo, wyżej, niżej, kto tam gdzieś za granicą powiedział, kogo koronowano, kogo pochowano, no przecież przeczytaj coś o swojej wątrobie, przeczytaj sobie o skutkach ubocznych, zainteresuj się samym sobą, wyraź w stosunku do siebie jakiś szacunek, jakąś miłość, tak? A nie mów cholerne kolano, bo to jest tak, jakbyś nienawidził swojego ciała, w którym mieszkasz, tak? I to jest ta możliwa zmiana, którą trzeba jakoś zarazić tych ludzi. Ale to jest to, na przykład zobacz, kibiców piłkarskich. Mamy bardzo dużo w tym kraju. I kibicują danej drużynie. Ja ostatnio miałem rozmowę z osobą, która przyszła na konsultację, tak rozmawialiśmy i mówię, dobrze, jesteś kibicem piłkarskim, co szanuję, to jest twoje hobby i tak dalej, ale powiedz, jedno, co ta drużyna dla ciebie zrobiła, a drugie, ty zamartwiając się o tą drużynę, co ty dla siebie zrobiłeś? I cisza. Zamarła kompletna cisza i ludzie tego nie rozumieją, że zamartwiają się o coś innego, oglądają coś innego i denerwując się czymś innym. Ja nie mówię, że to jest mega złe, ale zadbajmy też o siebie, prawda? Bo ja na przykład nie wiem, ja lubię podcasty i takie informacyjne oglądać i lubię oglądać też filmy w sumie. Jakbym oglądał cały czas filmy, no to wiadomo, co by się z moim zdrowiem stało, z moją psychiką i tak dalej, nie? Dlatego i oglądam filmy i też dbam o siebie, także ja każdemu mówię, zrób coś dla siebie, zadbaj o siebie, poczytaj. Tak jak o tym właśnie, co wspomniałeś, że interesujemy się, co robi partia, nie interesujemy się, co jedzą nasze dzieci, albo jak to, co my dajemy naszym dzieciom, szkodzi im zdrowiu i ich zdrowiu. To nikogo nie interesuje, nie? Znaczy, na pewno interesuje wewnątrz, ale no tak znowu podświadomie jesteśmy wgrani, że myślimy, że robimy coś dobrego dla dziecka i jak jest chore, to idziemy do lekarza, a nie patrzymy, co zjadło przez ostatnie kilka lat, nie? A nawiążę jeszcze do kofeiny, bo wiesz, że już znam 12 i 13-latków uzależnionych od Red Bulli. Nazwę to Red Bulli, bo to wszystkie te energetyczne, nie się tak nazywają, energetyczne napoje. 12-13-latków, gamerów, czyli grających w gry cały czas i już uzależnionych, że nie potrafią funkcjonować bez tych właśnie wspomagaczy, nie? To jest niesamowite, bo zobacz, dodali środki, które wzmacniają smak, dodali jakieś barwniki, dodali cukier, no nie cukier, bo cukier szkodzi zdrowiu, to jeszcze jeden chemię w postaci słodzika włożymy, gdzie jeszcze bardziej uzależnia, gdzie jeszcze bardziej szkodzi zdrowiu. No i dziecko teraz już nie pije gorzkiej kawy, tylko pije słodki napój energetyczny, nie? I ja znam już 12, 13, 14-latków uzależnionych od tego. Mało tego, ja widzę coraz częściej na ulicach 12-13-latków popularne, żeby te vapy smakowe też jest popularne. Także nie palą, bo niezdrowo, ale vapy jak najbardziej, nie? Także masakra, naprawdę masakra, nie? Tak, i tutaj chciałem jeszcze skorzystać z okazji i połączyć to z inną rzeczą. W tych vapach i w szeregu substancji, które nas otaczają, znajdują się substancje, które zmieniają nas anatomicznie i fizjologicznie. I dlatego jest potrzebna część ludzi, którzy to sobie uświadomi i która będzie dbać o swoje dzieci, o swoje pokolenie i kolejne pokolenia, ponieważ większość ludzi ulega degeneracji i deformacji jako gatunkowy. Tak. Jeżeli sobie popatrzymy na tam do 2007 roku badania spadku testosteronu u mężczyzn wynosił ten spadek testosteronu 1%, spadek ilości plemników wynosił 1% rocznie.
i stracili tam 50% do początku tego wieku. Potem ten spadek wynosił 1,6%, obecnie wynosi 2,64%. Nie ma jak tego zatrzymać. Substancje fitoestrogeny z roślin, ksenoestrogeny z substancji roślinnych powodują deformację anatomiczną i fizjologiczną ludzi. Ci ludzie przestaną się rozmnażać. I to jest nieodwracalne. Nic tego nie odwróci, nikt nie hamuje, nikt nawet nie próbuje tego zatrzymać. Więc tylko część ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę, w końcu doprowadzi do tego, że będzie można było zachować nasz gatunek. I tu leży na nich dość duża odpowiedzialność. Trzeba też pamiętać o tych nastolatkach, co się dzieje. Te same substancje, które powodują spadek ilości testosteronu. Obecny 22-latek ma poziom testosteronu 65-latka sprzed 20 lat. Spadek testosteronu jest ogromny. I to widać po budowie anatomicznej tych dzieci, tych chłopców, którzy tak nie do końca są chłopcami. Które nie wiedzą, czym są, niedługo będzie tak. Publikowałem te badania, szczególnie kiedy kobieta w ciąży używa make-upu i wchłania tam bardzo dużą ilość ksenoestrogenów, czyli substancji imitujących żeńskie hormony, które blokują receptory testosteronów u rozwijającego się płodu, kiedy używa bardzo dużo chemii gospodarczej, która zawiera ksenoestrogenów, kiedy pije z butelek plastikowych, szczególnie tych takich miękkich, ta ilość ksenoestrogenów blokuje receptory testosteronu u rozwijającego się płodu i ten płód się kształtuje inaczej. Jest taki nawet anatomiczny pomiar. Tutaj publikowałem kiedyś takie badania pani profesor, która stricte się tym zajmuje. AGD, Anal Genital Distance, który u mężczyzny powinien wynosić 2 razy większy dystans niż u kobiety. Obecnie nie jest 2 razy większy. Czyli bardzo dużo chłopców się rodzi, którzy nie do końca są mężczyznami. I oni są już zmiana wyglądu, sposobu poruszania się, kośćca, proporcji budowy ciała, tak są 2/3, 2/3 mężczyznami, tak? I ich zdolność do rozmnażania się jest wielokrotnie niższa. Tak? I oprócz tego też tam jest nadmienione, bo coraz więcej jest dzieci z zapłodnienia in vitro i też są badania. No, te dzieci z zapłodnienia in vitro, ich zdolność do rozmnażania się jest około 50% niższa. Więc tutaj trzeba pamiętać, że większość ludzi żyjących w cywilizacji bardzo szybko nie będzie miała zdolności do posiadania dzieci, będzie to płatne w jakiś sposób, będą tam jakieś właśnie metody in vitro. Jeżeli popatrzymy się tam na Stany Zjednoczone, to tam w niektórych stanach to już kiedyś było 4%, a gdzieś już w jakimś stanie pojawiło się blisko 10% dzieci się rodzi z zapłodnieniem in vitro. Tak? Przekazujemy tą zdolność jakimś systemom zewnętrznym, jakimś tam zewnętrznym firmom, czy też tej medycynie i w końcu jako gatunek to stracimy, więc tutaj jak najbardziej utrzymanie tych mechanizmów, utrzymanie tych cech ludzkich, tak, to jest to, co próbujemy i ja w jakiś sposób uzmysłowić ludziom, że od nas zależy przetrwanie tego gatunku. Tak? Od tego, jak zadbamy o zdrowie swoje i swoich dzieci i na ile przekażemy im istotę i istotność tej sprawy. To jest najważniejsze. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat, który jest do rozwinięcia. Ja mam mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań i powiem Ci szczerze, że my rozmawiamy 2 godziny prawie, a ja może Ci zadałem 3 pytania z 15 czy 16, które miałem przygotowane, a mam jeszcze więcej.
Także ja myślę, że na dzisiaj może jakoś tam zakończymy i ja już się nie mogę doczekać kolejnego spotkania. Mam nadzieję, że znajdziesz trochę czasu dla nas. Bardzo ekscytująca rozmowa. Ja mam gęsią skórkę przez cały czas, bo coraz mniej osób wie, że nie jestem szalony. Coraz mniej osób myśli, że jednak mam coś mądrego do powiedzenia. Moja mama co chwila się łapie na tym, mówi, skąd ty to wiesz? A 10 lat temu jeszcze mówiła, bo się bała, że w jakiejś sekcie jestem, nie? Bo mniej więcej mówiłem o tych tematach, które poruszaliśmy dzisiaj, no i się bała o mnie. A mówię, mama zobaczy, że to ty zdasz sprawę, że ty jesteś w sekcie. Damianie, spotkamy się jeszcze nie raz, mam nadzieję. Bardzo ci dziękuję za twój czas, bardzo ci dziękuję za twoją wiedzę, która jest naprawdę niesamowita, głęboka i no jak chciałem powiedzieć jeszcze raz, już się nie mogę doczekać naszego następnego spotkania. Mam nadzieję, że widzowie tak samo podekscytowani są i będą. No i mamy dużo tematów do rozmowy. Podejmiemy temat, myślę, konkretnie o odżywianiu człowieka, co powinniśmy jeść, może nawet w jakich ilościach. Rozwiniemy temat chorób, dlaczego dokładnie chorujemy. Rozwiniemy temat właśnie kastracji mężczyzn i tak dalej. Dehumanizacji społeczeństwa, to też nazwałeś w jednym poście, także też ten temat chciałbym rozwinąć. Chciałbym rozwinąć temat archeologii, także ja muszę samemu przystopować, bo ja jestem już podekscytowany na następne spotkanie. Bardzo chętnie, pozdrawiam wszystkich. Super. Pokój, miłość, harmonia. Bardzo ci dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.